Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na prosty i aromatyczny sos grzybowy z suszonych grzybów, takich jak prawdziwki, borowiki czy podgrzybki. Taki sos grzybowy nadaje się do podania m.in. z różnymi pieczonymi mięsami, plackami ziemniaczanymi, babką ziemniaczaną, kotletami mielonymi, z czym dusza zapragnie. Zapraszam do oglądania. Przygotowywanie sosu zaczynamy od namoczenia suszonych grzybów. Do tego przepisu potrzebujemy 60 g suszonych borowików, prawdziwków lub podgrzybków. Zalewamy je 1 litrem wrzącej, gorącej wody i odstawiamy na minimum 1 godzinę, a najlepiej na całą noc do namoczenia. U mnie grzyby moczyły się przez godzinę i po tym czasie trzeba je przecedzić przez gęste sito, żeby pozbyć się z nich wody, w której się moczyły. Wody tej nie należy wylewać, musimy ją zostawić, ponieważ zostało w niej mnóstwo smaku i aromatu, który przyda nam się podczas robienia naszego sosu. Grzyby musimy również odcisnąć rękami z nadmiaru wody, co ułatwi nam ich odparowanie na patelni. Wodę z moczenia grzybów odstawiamy na bok, a nasze grzyby kroimy na mniejsze części, takie jakie uważacie za słuszne. Ja lubię, kiedy te grzyby są pokrojone drobniej, ale jeśli lubicie grubo pokrojone, to pokrójcie je w ten sposób, nic nie stoi na przeszkodzie. Pokrojone grzybki przerzucamy do miski i żeby nie brudzić kolejnych naczyń, na tej samej desce kroimy 2 średnie cebule, które również będą potrzebne nam do sosu grzybowego. Cebulę dobrze jest pokroić w dosyć drobną kostkę. Na patelnię dodajemy 2 łyżki masła klarowanego i będziemy na tej patelni podsmażać cebulę, którą przed chwilą pokroiliśmy. Cebulę podsmażamy na średnim ogniu, aż nam się ładnie zezłoci i zmięknie. Do podsmażonej cebulki dodajemy suszone grzyby, które wcześniej pokroiliśmy i będziemy je smażyć do momentu, aż woda nam z nich ładnie odparuje. Po dodaniu grzybów dalej smażymy wszystko na średnim ogniu. W międzyczasie bierzemy wodę, w której moczyliśmy grzyby, bo znajduje się w niej trochę paprochów i również może znajdować się piasek, dlatego bardzo ważne jest, żeby dobrze ją przecedzić. W tym celu bierzemy sitko, a na sitku układamy jałową gazę. Teraz przelewamy wodę przez gazę, dzięki czemu wszystkie paproszki i cały piasek zostanie na gazie. I jak możecie zobaczyć na filmiku, faktycznie trochę tego zostało. Po około 5 minutach od wrzucenia grzybów na patelnię dodajemy wodę z moczenia grzybów i gotujemy jeszcze wszystko razem przez około 15 minut, aż grzybki ładnie zmiękną i będzie dało się je normalnie gryźć. Patelni nie przykrywamy pokrywką, żeby część wody swobodnie sobie odparowała i było jej mniej na patelni, a zostało więcej aromatu. Do zagęszczenia takiej ilości sosu potrzebujemy około 300 ml śmietanki 18 lub 30%, a do niej dodajemy jeszcze 2 łyżki mąki pszennej przesianej przez sitko. Wszystko razem dokładnie mieszamy, żeby nie było żadnych grudek, najlepiej właśnie w oddzielnym pojemniku, a następnie hartujemy śmietankę z mąką, dodając do niej parę łyżek gorącego wywaru. Ważne jest, żeby gorący wywar powoli i stopniowo wlewać do śmietanki, ciągle ją mieszając, aby nam się nie zważyła. Robimy to powoli, w taki sposób, jak Wam pokazuję tutaj na filmiku. Tak zahartowaną śmietankę z mąką dodajemy do gotującego się sosu i jeszcze chwilę gotujemy, aż lekko zgęstnieje i w tym momencie jest to odpowiednia chwila, aby doprawić nasz sos solą oraz pieprzem wedle uznania w takiej ilości, jaką uważacie za słuszne. Jeśli macie ochotę, do sosu możecie dodać również czosnek czy natkę pietruszki, ja jednak zostałam po prostu przy soli i pieprzu. Po chwili gotowania sos grzybowy z suszonych grzybów jest już gotowy i nadaje się do podania. Taki sos sprawdza się idealnie nie tylko na co dzień, ale również na święta wielkanocne czy bożonarodzeniowe, kiedy podajemy różne mięsa i fajnie jest je czymś polać. W tym filmiku to już na tyle, mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych prostych i smacznych przepisów pokazanych krok po kroku. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę i komentarza. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy lubicie sos grzybowy i z czym najchętniej go jadacie. No to co, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!